Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, a w dzisiejszym filmiku nauczę Was, jak zrobić taki piórnik. No, mamy środek wakacji, ale za miesiąc zacznie się szkoła, dzieci zaczną wołać piórniki, wyprawki, zeszyty, takie różne rzeczy. Ja stwierdziłam, że w tym roku przerobię taki piórnik na szydełku. Naprawdę bardzo prosto się go robi. Jest też taka fajna rzecz, że możecie dopasować sobie tak naprawdę wielkość tego piórnika i to jest chyba taki atut, bo wiem, że te mniejsze dzieci ładują mnóstwo kredek, ołówków i w ogóle chcą mieć duże piórniki, natomiast te już starsze niekoniecznie wezmą długopis, jak wezmą, więc po prostu można naprawdę dopasować wielkość tego piórnika do swoich potrzeb, a myślę, że ten piórnik jest taki ponadczasowy, można sobie go zrobić w różnych kolorach, do wyboru są przecież przeróżne kolory, można nawet połączyć dwa kolory, można łączyć w ogóle i kilka ściegów, przerobić sobie w paseczki, można przerobić kółeczko w innych kolorach, naprawdę nie musi to być jednostajny kolor, aczkolwiek moje dzieci zamówiły czarny, no więc czekają mnie do zrobienia dwa czarne piórniki. Ten jest dla mnie, z myślą o mnie. Ja postanowiłam, że dla mnie to będzie takie etui na szydełka. Jest dosyć spory, chciałam, żeby był właśnie łatwy do otwierania, tak jak tutaj widzicie, widać wszystko, co w nim jest. Jak będziemy go przerabiać? Przerabiamy go w dwóch etapach. Na początku przerabiamy sobie takie kółeczko i właśnie tutaj od tego kółeczka zaczynamy i też właśnie od tego kółeczka możecie zdecydować, jak duży ma być ten piórnik. Ja Wam powiem, na którym momencie ja stanęłam, natomiast jeśli chcecie mniejszy, można zrobić o jeden rząd po prostu mniej. Tak jak moja córka stwierdziła, że ona nie potrzebuje większego, więc po prostu przerobię na mniejszym kółeczku. A drugi etap właśnie dopasowania sobie wielkości to jest liczba tutaj oczek, którą będziemy zaczepiać, ponieważ mając już dwa kółeczka, będziemy tam i z powrotem sobie zaczepiać o te kółeczka cały czas sznurek, więc można zrobić ogromne, można zrobić nawet wielką kosmetyczkę, również na różne malowidła jak najbardziej może być, naprawdę wydaje mi się, że to jest bardzo taki pomocny, fajny ścieg, że można wykorzystać naprawdę na przeróżne rzeczy. Przede wszystkim ma też zamek, więc można po prostu łatwo zapiąć, nic nas nie wyleci, jest sztywny, gruby, aczkolwiek też się ugniata pod wpływem dopasowania, więc to też nie jest tak, że się nie da zgiąć. Oczywiście będzie potrzebny wcześniej zamek, musicie sobie ustalić, jaką długość sobie robicie, żeby sobie po prostu kupić zamek, czy też dobrać, jaki już macie, żeby po prostu nie był za mały. Ja jestem bardzo zadowolona z tego projektu. Tak naprawdę wstałam rano i nie wiedziałam, że on będzie i powstał w jeden dzień. Pół dnia wystarczy, żeby sobie po prostu taki piórniczek przerobić. Jest też czas do szkoły, więc można pokombinować i przerobić w różnych kolorach, bądź też decydować sobie właśnie, czy to będzie dla dzieci, czy też dla siebie na różne takie szpargały. Słuchajcie, jeśli chodzi o sznurek, to tak jak widzicie, ja użyłam sznurka od firmy Kokonki. Jest to sznurek bawełniany 3 mm. Jest to sznurek 100% bawełna premium, regenerowana. Jeśli chodzi o mój piórnik, to on jest spory. On ma tutaj około 24 cm, a średnica tego koła, już, momencik, gdzieś jest mój metr. Tu średnica niby tego koła miała około 9, ale ta średnica nie nadaje, zobaczcie, wielkości, ponieważ ten ścieg jeszcze powiększa trochę ten piórnik. Mówię to dlatego, że no niestety na dwa rzędy jeden motek mi zabrakło. Na dwa rzędy, żeby dokładnie zrobić takie tutaj, dokończyć. Ale gdyby zrobić o mniejszą liczbę oczek, bo ja nabrałam tutaj 30, na przykład 28, myślę, że spokojnie zmieścilibyście się w jednym motku, takim 100-metrowym, bo jeden motek ma 100 metrów, cała taka rolka i od razu tutaj mój kolor to jest cappuccino. Więc da radę pokombinować, żeby kupić sobie taki motek jeden i zrobić z jednego. Ale jeśli planujecie kilka, to jak najbardziej kilka piórników, kilka pojemników, to lepiej zaopatrzyć się w kilka takich motków w różnych kolorach i zmieniać kolory, kombinować. Te sznurki nie są drogie, nawet wychodzi piórnik taniej niż taki ze sklepu. No to jest po prostu duży plus, że można sobie zrobić bardzo fajny piórnik, naprawdę niewielkim kosztem. A jeśli chodzi o szydełka, to używam głównie dwóch. Na początku używam szydełka numer 5 mm, on jest tutaj na brzegi, a cały ścieg tam i z powrotem na szydełku 6 mm i pomagam sobie jeszcze trochę mniejszym, około 3, żeby wyciągnąć tutaj takie pętelki, ale to oczywiście w trakcie robotki wszystko Wam powiem.
Mam nadzieję, że Was zachęciłam do tej dodatkowej robótki pomiędzy swetrami i tymi bluzeczkami, które tam gdzieś na kanale są, że znajdziecie w ciągu dnia kilka godzin, żeby po prostu taki piórniczek sobie zrobić, bo naprawdę warto. Tak jak mówię, nie musi to być też piórnik, może to być schowek na różne nasze takie drobnostki kobiece. Także ja oczywiście serdecznie zapraszam już na film i mam nadzieję, że tutorial się przyda. Dajcie znać, czy widzieliście już w ogóle taki piórnik, bo ja szukałam. Mam nadzieję, że nie powieliłam czyjegoś pomysłu, bo nie znalazłam. Mam nadzieję, że Wam się po prostu przyda. Także zapraszam. I tak jak mówiłam, nasz piórnik zaczynamy od tych kółeczek tutaj. Od zrobienia dwóch takich samych identycznych kółeczek. Ja Wam powiem, jakie ja zrobiłam. Wy oczywiście możecie sobie zrobić większe bądź mniejsze. Bierzemy sobie szydełko 5 mm i nasz wybrany sznurek. Oczywiście kolorów tych sznurków jest mnóstwo, więc to nie musi być dokładnie ten sam kolor, który ja Wam tutaj podałam. Dobierzcie sobie swój ulubiony, a nawet kolorowy, pewnie by świetnie wyglądał. Owijamy, trzymamy sobie tu końcówkę, owijamy wokół dwóch paluszków, wkładamy tutaj szydełko, przeciągamy tutaj ten sznurek, nie włóczkę, przytrzymuję sobie tutaj paluszkami w międzyczasie, wkładam tutaj dwa paluszki do środka i zabezpieczam dużym, uwaga, tutaj dużym, będzie takim dużym oczkiem łańcuszka. Mówię dużym, dlatego że ja będę wykorzystywała dokładnie środek tego oczka łańcuszka. Będzie się już liczył jako mój pierwszy taki wzór, pierwszy półsłupek, więc każdy kolejny liczę od tego pierwszego. Czyli to jest moje pierwsze oczko. Następnie wykonuję zwykłe półsłupki, czyli wkładam szydełko pod spód, patrzę, żeby sznurek tutaj był wyprostowany, pobieram włóczkę pod spód i robię półsłupek drugi. Pomimo, że ja widzę tutaj jedno oczko, mam tutaj dwa półsłupki. Staramy się po prostu to pierwsze oczko zrobić luźno, żeby sobie też nie zaciskać i nie robić później kłopotu, bo będziemy się wbijać nie w oczka, tylko właśnie tutaj w te półsłupki. I mam 3, 4, 5 i ostatnie 6. Mam 6, czyli ja widzę 5 oczek, raz, 2, 3, 4, 5, ale 6 takich półsłupków. Tak jak mówiłam, tu jest na początku takie moje pierwsze oczko, ja z niego skorzystam. Czyli mam widzieć 6 oczek takich, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Pod tymi oczkami są takie półsłupki i ma być ich 6. I zaciskamy sobie kółeczko, zamykamy. Też nie zamykam jeszcze zbyt mocno, dlatego że wtedy łatwiej mi jest tutaj pracować, nawet troszeczkę rozluźnić sobie te oczka, bo niestety pracujemy nie w oczkach, tylko w półsłupkach. I teraz tak, właśnie wyciągam sobie szydełko i wbijam się właśnie w tą pętelkę tutaj. Taka, ona jest trochę taka, no to nie jest taka zwyczajna pętelka, więc przebijam się tak, żeby złapać środek z tyłu pomiędzy, żeby tutaj pomiędzy były dwa sznurki. Jeśli tak złapaliście, to przekładam sobie teraz sznurek przez to i wykładam szydełko. Następnie to oczko już troszeczkę zaciągam, bijam szydełko od tyłu, tutaj od tej strony. To oczko na razie idzie na dół, przeciągam tą pętelkę tutaj łączeniową. Oczywiście wiem, że sposobów na łączenie tego typu jest mnóstwo. Jeśli macie swój, bo to jest taki zwykły, prosty wzór dziany, można tak powiedzieć, na to kółeczko i podejrzewam, że takich tutoriali jest naprawdę mnóstwo, więc nie musicie robić tak jak ja. Jeśli macie swój pomysł, róbcie według swojego ulubionego sposobu. I tym sposobem, mając już dwie pętelki, ja tutaj nałożyłam na szydełko tą pierwszą i tą drugą, przekładam w taki sposób tutaj sznurek i mam pierwsze oczko. I teraz w tym samym miejscu jeszcze raz, czyli mocno się tutaj wbijam, dokładnie w tym samym, jeszcze raz robię półsłupek. I mamy drugi półsłupek. Ja zawsze z tego brzegu będę korzystała właśnie tutaj z tej przestrzeni, więc ja robię sobie ją dosyć luźno, żeby po prostu łatwo się było wbić. Tutaj też docelowo jeszcze pokazuję Wam jeszcze luźniej, bo ja już mam przerobiony piórnik, więc tak naprawdę tych kółek nie potrzebuję. No chyba, że będę robić jeszcze drugi. Więc na razie po prostu pokazuję Wam trochę luźno. I teraz, tak jak mówiłam, nie pracuję w oczkach, tylko pomiędzy jednym a drugim oczkiem
jest tutaj taka literka V i z tyłu, jak zauważycie, mamy taką pętelkę i pomiędzy są tutaj dwa sznurki. Tego nie widać, ale jak wbijecie sobie szydełko dokładnie pod tutaj, tak się trzeba przebić, czyli zobaczcie, pomiędzy jednym oczkiem a drugim, tu gdzie jest to pierwsze V, to jest, tu trzeba się przebić, tak, żeby tutaj być pod tą pętelką, a pomiędzy mieć dwa sznurki. Raz, dwa i trzecia na górze. Wtedy wiemy, że jest prawidłowo wbite szydełko. I tutaj właśnie w tym miejscu robię półsłupek. Oczywiście mi się tutaj już, o, w ten sposób. Raz. Ponieważ w tym okrążeniu robimy podwojenia, czyli w każdym takim, można powiedzieć, w środku półsłupku, musimy zrobić dwa razy. Czyli jeszcze raz się wbijam i jeszcze raz dwa. I kolejny. Dlatego mówię, nie zaciskam. I kolejny. Pomiędzy oczkami jest tutaj taki półsłupek, tak jak w kształcie litery V. Bijam się tak. Patrzę, czy się tutaj dobrze przebiłam. Jeśli się dobrze przebijam, to przerabiam dwa. Raz. Drugi raz już się lepiej wbija. Dwa. I tak przerabiamy sobie do końca, czyli cały czas patrzymy, czy się dobrze wbijamy i robimy w takim oczku podwojenia, czyli po dwa takie półsłupki. I jeszcze mam tutaj raz. Też ciężko się jest tutaj przebić. Ja nie lubię pracować do końca na sznurku, bo mnie później strasznie palce bolą. A jednak dla osób, które dużo robi, to ma znaczenie, czy robi na sznurku, czy na włóczce. I ostatnie oczko mam tutaj. Czyli też się przebijam. I raz. I dwa. Udało się. I zobaczcie, że takich tutaj z kolei teraz pętelek powinna mieć 12. Natomiast jak policzycie oczka, to będzie tak naprawdę 11. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ale liczymy te pętelki, czyli tutaj jest ta 12 pętelka. I wtedy wiemy, że mamy wszystko dobrze. Teraz mocno możemy sobie już zacisnąć, już zmniejszyć to kółeczko, ułożyć sobie. I przechodzimy do kolejnej rundy. I teraz tak, kolejna runda to jest jeden półsłupek, zwiększenie. Jeden półsłupek, zwiększenie. To jest takie standardowe kółka, jak się zwiększa, to zawsze jest podwojenie, później jeden półsłupek, zwiększenie, później dwa półsłupki, zwiększenie. Ja tutaj nie mam nic innego, natomiast muszę po prostu Wam pokazać, jak robię dalej tą część łączeniową. Robię dokładnie tak samo. Ja wiem, że sposobów jest kilka, że niektórzy najpierw przekładają tą część i później się wbijają w poprzednie oczko. Ja wolę ten sposób i dlatego pokazuję ten. Jeśli macie swój ulubiony, to róbcie po swojemu. Czyli zostawiam sobie tutaj dłuższą pętelkę, wbijam się znowu, tak jak mówiłam, tutaj i staram się tam przebić, żeby tutaj zahaczyć tak samo się pod tą pętelkę i pomiędzy mieć dwie. W taki sposób. To się da zrobić, tylko ciężko mi to Wam tutaj pokazać. I przekładam właśnie włóczkę stąd, tu. Teraz to oczko, to idzie tutaj na razie na dół. To oczko do tego następnego wbijam się tutaj od tej strony i tą pętelkę sobie właśnie tam przekładam. I ta pętelka właśnie musi być troszeczkę większa, żeby mogła nam tutaj pójść za. I dopiero wkładam w dwie pętelki szydełko i robię taki półsłupek. I to jest mój pierwszy półsłupek z kolejnego rzędu. Ponieważ mówiłam, że robimy półsłupek zwiększenie, więc tutaj nie robię zwiększenia, tylko w następnym oczku robię zwiększenie. I znowu patrzcie sobie pomiędzy oczkami, tutaj jest oczko i oczko, jest właśnie tutaj to nasze V. Tu. Nawet jak się wbijecie mniejszym szydełkiem, to łatwo widać. Wbijamy się tu i znowu patrzymy, czy dobrze przebiliśmy się z jednej, z drugiej strony. I na górze ma być pętelka, wtedy wiemy, że dobrze się wbiliśmy. I tutaj robię podwojenie, czyli dwa razy. I znowu kolejne. Tutaj nie gubimy, właśnie patrzymy, rozszerzamy sobie i patrzymy, które są kolejne półsłupki, żeby się nie pogubić. A też jak wykonujemy sekwencję, to ona musi zawsze się tak samo skończyć, więc wtedy wiemy, że dobrze zrobiliśmy. Czyli jeden półsłupek i w następnym podwojenie. Raz i dwa. I znowu w następnym jeden. Tak naprawdę kółeczko się bardzo szybko robi, bo nie musi być duże, więc tak naprawdę za chwilkę skończymy. I przejdziemy sobie od razu dalej. Tylko oczywiście takie kółeczka trzeba zrobić dwa.
I mam znowu raz i dwa, raz i dwa i znowu raz. Ja nie jestem przyzwyczajona do sznurka i mnie szybko palce bolą, ale pewnie wy, jeśli robicie dużo na sznurku, to pewnie wam to pójdzie prościej, łatwiej. Możliwe, że nawet ja robię jakieś tutaj błędy, a tak jak mówię, moją mocną stroną jest włóczka, nie sznurek. I ostatnia tutaj pętelka to jest podwojenie, ponieważ mieliśmy raz, to musimy skończyć na dwa. Czyli tutaj nawet ładnie widać, nasze ostatnie oczko to jest na dwa. Raz i dwa. I znowu łączę dokładnie w taki sam sposób, czyli wyciągam pętelkę, tu się przebijam pod te wszystkie tutaj pętelki. Pobieram sobie tutaj włóczkę, przeciągam. Tą pętelkę chowam tutaj. Przeciągam. Pobieram dwie. Przeciągam. I kolejne okrążenie. I w tym okrążeniu będę robić dwa półsłupki zwiększenie, ale ponieważ chcę, żeby to był kształt koła, więc w parzystych rzędach, parzystych to mam na myśli tam, gdzie wychodzą półsłupki parzyste, a dwa półsłupki to już jest liczba parzysta, rozdzielam w taki sposób, że na początku robię jeden zwiększenie, później dwa zwiększenie, w taki sposób, że na końcu będzie tutaj jeden półsłupek. Jak gdyby zmieniam kolejność, dzięki temu nie spotykają się w dalszych rzędach ze sobą te dwa półsłupki razem, te, które były zwiększenia i nie tworzy nam się wielokąt, tylko koło. Czyli tu zmieniam kolejność, zamiast zrobić dwóch, zrobię zwiększenie, ale tylko na początku to robię i na końcu w sensie rozdzielam. Dalej robię już zgodnie z sekwencją, czyli dwa półsłupki, raz, w dwóch kolejnych, dwa i tutaj zwiększenie. Jeśli robicie małe kółeczko, nie ma to znaczenia, nie musielibyście tak rozdzielać, bo kółeczko będzie, ale gdy robicie już większe, to faktycznie może się zdarzyć, że kółko się wtedy właśnie zniekształca. I dwa. I ja robię tak do końca, zatrzymam się tutaj i przerobiłam sobie prawie do końca i tak jak mówię, tu mam zwiększenie i jako ostatnie oczko powinno mi zostać jeden półsłupek, tak żeby w sumie w okrążeniu zgadzała się sekwencja, czyli dla mnie ostatnim oczkiem jest po prostu przeniesienie z poprzedniego początku, tak żeby tutaj były dwa i jedno oczko. I znowu łączymy. I to kółeczko, które robię, ja robię już ostatnie. Właśnie na tym, którym teraz zrobię, skończyłam. Jeśli chcecie zrobić mniejszy piórnik, tak jak moja córka na dwa długopisy, to prawdopodobnie skończę na tej części. Natomiast ja pokażę Wam jeszcze właśnie dalej, jak na końcu sobie ładnie zakończyć, żeby właśnie dookoła, tutaj do piórnika było widać dokładnie właśnie, nie widać, dokładnie oczko, żeby nie było widać żadnego łączenia. Ja Wam to też pokażę. Natomiast tutaj muszę zrobić jeszcze ostatnie okrążenie, bo robimy dokładnie tak, jak ja tutaj. I to będzie okrążenie parzyste, parzystych półsłupków, czyli 3 półsłupki i zwiększenie. Czyli mamy raz i tutaj nic nie zmieniamy, kolejność się nie zmienia, czyli wykonujemy 2. O, mnie się dzisiaj bardzo rozpadało i po prostu aż mnie nosi, żeby coś zrobić. Stąd nie mogę się tutaj połapać, co ja robię z tym, bo cały czas nasłuchuję ten deszcz po prostu. Jeszcze rano pięknie świeciło słońce, a teraz w okno po prostu stuka deszcz. Czyli 3 półsłupki i zwiększenie. Raz. 2. 3. I znowu. Raz. I 2. I tą sekwencję powtarzamy dookoła. I ja już przerobiłam sobie to ostatnie okrążenie, czyli mam zwiększenie. I to jest, słuchajcie, tyle. Tak jak mówiłam, ja nie robię większego kółeczka. Piórnik i tak już wychodzi duży na tym kółeczku, więc jeżeli potrzebujecie mniejszy, to można zrobić właśnie na poprzednim kółeczku. I teraz odcinamy sobie sznureczek i pokażę Wam, jak sobie tutaj ładnie połączyć. Mamy taką pętelkę, wyciągam
sznurek z tej pętelki całkowicie w ten sposób. Następnie dociskam sobie tutaj tak ładnie. Wkładamy sobie pętelkę tak, że szydełko, mamy tutaj poprzednie oczko, tak? Czyli szydełko wkładamy sobie tutaj od góry i przeciągamy od góry tutaj. Ja szydełko ciągnę od góry, a tutaj od dołu sznureczek. Przeciągamy ten sznureczek tutaj. Następnie w kolejnej pętelce tutaj, czyli też od dołu, dalej przeciągam ten sznureczek, tą końcówkę tutaj, czyli tak naprawdę ja sobie zahaczyłam, zobaczcie, w ten sposób. Można by całkowicie przełożyć przez tą pętelkę, jak najbardziej, zobaczcie, to jest dokładnie to samo, może zbyt skomplikowane pokazuję. Przekładam przez tą pętelkę całkowicie tutaj. Teraz od dołu, w poprzedniej tutaj pętelce tej, od dołu się wbijam w tylną pętelkę i przekładam tutaj tak, żeby zahaczyć. Nie wiem, ja to widzę, ale tu na kamerce widzę, że to nie widać. Czyli od góry wkładam tak, żeby dosłownie, zobaczcie, powstało nam takie ładne oczko. No i dzięki temu praktycznie w ogóle nie ma tutaj żadnego łączenia, mamy ładne oczko. Jeśli znacie tą technikę, to oczywiście korzystajcie, jeśli nie, to mam nadzieję, że się przyda. Następnie ja ten sznurek tutaj przekładam i zabezpieczam sobie tutaj oczkiem ścisłym, ponieważ to tak naprawdę będzie w środku, nie będzie tego widać. Tu sobie mocno zabezpieczam, natomiast tą część chowam jeszcze dalej, przykładając szydełkiem do końca, cały czas do końca, aż do tego momentu i na samym końcu sobie po prostu związuję mocno te dwa sznurki i dzięki temu mam takie tutaj z tej strony ładne kółeczko. Oczywiście robimy dwa takie kółeczka. I ja już mam gotowe dwa moje kółeczka, następnie będziemy je oczywiście łączyć. Ja będę teraz przerabiała tą część na szydełku 6 mm, ponieważ będziemy używać oczek ścisłych i żeby one zbytnio nie ściaśniły nam tego piórnika, potrzebujemy większe szydełko i też mniejsze, żeby sobie podważyć, ponieważ będziemy tutaj mocować naszą włóczkę o te tutaj końcóweczki. Ja już sobie trochę je rozluźniłam, próbowałam wzorek, ale jak zobaczycie sobie tak, z góry mamy oczko, a z tyłu, za tym oczkiem mamy właśnie taką pętelkę. I o tą pętelkę będziemy sobie za każdym razem mocować sobie nasz sznurek. To są te pętelki i właśnie będę sobie podważała mniejszym szydełkiem. Układamy sobie kółeczka tak, żeby te łączenia były mniej więcej na dole, czyli nie zaczynamy od góry, że gdzie tutaj one są, ponieważ tutaj, gdy będziemy otwierać ten piórnik, może to zahaczać, może być widać, więc ja to po prostu kładę na dół, oba na dole. I zaczynamy sobie na przykład właśnie w dowolnym miejscu tutaj, jak trzymam kółeczko z tej strony, że wbijam się właśnie w tą pętelkę. I robię sobie pętelkę podstawową. W taki sposób. I od razu tutaj zaplatam sobie, przekładam sobie tą pętelkę. W ten sposób. I teraz robimy sobie oczka łańcuszka. Oczywiście od Was zależy, jaką chcecie mieć długość piórnika. Wiadomo, że przydałoby się, żeby ta linijka 20 cm się zmieściła. Trzeba sobie po prostu mniej więcej spróbować i zobaczyć. Te pierwsze oczka też niewiele nam powiedzą, bo dopiero po zrobieniu ściegu, tak gdzieś z 2-3 rzędów, dopiero poznacie, ile tak naprawdę będzie ile będą zajmowały te oczka centymetrów. Ja postanowiłam, że nabiorę sobie takich oczek 30. Czyli na razie się nie sugerujemy, że one są większe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nabiorę 30. I już nabrałam sobie 30, czyli tak, licząc od tego, raz, dwa, trzy i ostatniego oczka tutaj mam 30. Mamy w ten sposób ułożenia tutaj. Następnie przykładamy sobie, oczywiście tak jak mówiłam, na dole tutaj mamy ten ścieg, czyli gdzieś mniej więcej na górze. Robimy dokładnie to samo, co robiliśmy na początku. Czyli trzymam sobie tutaj tak kółeczko, wbijam sobie szydełko od tej strony tutaj od góry, czyli my tak naprawdę nie wbijamy się w żadne oczko, tylko w taką pętelkę tutaj. I łapię sobie to oczko tutaj. Tu jest moje 30, natomiast to taką pętelkę przeciągam sobie w tą stronę, tutaj. I tak wygląda teraz zaczepienie, czyli tak, prawa strona jest tutaj, mamy naszą górę i prawa strona jest tutaj. W taki sposób. Będziemy sobie pracować tam i z powrotem.
tworząc cały czas krawędź, zaczepiając o te nasze pętelki. I idziemy tutaj zgodnie z tym, jak zrobiliśmy. Czyli zaczepiliśmy tutaj, teraz będziemy szli po tym sznureczku, zaczepiamy, następnym tam i z powrotem. I teraz tak, tu mam 30 moje oczko i tu mam pętelkę. Robię sobie jedno oczko do góry, ale to jest tylko takie oczko przejściowe i jego nie wliczamy absolutnie do wzoru. To będzie takie oczko, które zawsze będę robiła po połączeniu, oczko brzegowe. I odwracam robótkę. Tutaj mam takie tylne pętelki. Dobrze by było sobie teraz może troszeczkę wziąć właśnie mniejsze szydełko i wybrać sobie tą tylną pętelkę, czyli od tego 30 oczka i przez nią przekładamy sobie po prostu oczka ścisłe. To jest pierwszy rząd, ponieważ mamy tylko łańcuszek, na razie musimy go po prostu przerobić i żeby krawędź była taka sama i z jednej, jak i z drugiej strony, dlatego przerabiam sobie właśnie tutaj tylną pętelkę. Bo gdybyśmy zaczepili tylko o brzegową, na przykład tutaj, to krawędź, zobaczycie, będzie wyglądała inaczej. I teraz tak, cały czas wbijam się, jak patrzycie na łańcuszek, w taką tylną pętelkę, przerabiając po prostu oczka ścisłe. Ale pamiętajcie, żeby te oczka ścisłe przerabiać luźno, czyli tym dużym szydełkiem 6 mm, nie zaciskać ich, bo wtedy nam będzie gorzej się wbijać. Cały czas przechodzimy sobie tymi oczkami ścisłymi, czyli wbijam się, przekładam i od razu przekładam. I też bardzo ważna rzecz, żebyście właśnie pilnowali liczby oczek. Jeżeli wiecie, że tak jak ja miałam 30, to przerabiamy 30. Będziemy tutaj, tak jak mówiłam, za każdym razem robić oczko brzegowe, ale będzie troszeczkę inaczej wyglądało, więc będzie się dało je rozróżnić. Natomiast jeśli macie problem, można sobie po prostu za każdym razem znacznikami znaczyć. Ja Wam zaraz pokażę. Przejdę sobie tylko tutaj do końca. Jestem już prawie na końcu, zatrzymuję się, żeby Wam jeszcze pokazać, jak to wygląda na końcu. Tu widać, że mam 3 oczka do przerobienia i 3 pętelki z tyłu. Raz, 2 i tutaj taka trzecia łączeniowa. Więc robimy jeszcze do końca. Mam raz. Dwa. I ostatnia tu będzie taka właśnie łączeniowa pętelka też tutaj z tyłu. Teraz jeśli dobrze przerobiliście, można sobie przeliczyć. Tutaj widać nasze pierwsze oczko i tutaj dokładnie te oczko jest oczkiem brzegowym. Ono tak naprawdę nie wchodzi we wzór. Zobaczcie, że ładne, czyste tutaj oczko mamy od tego momentu. I liczymy sobie, czy mamy dokładnie 30. Ja już mam 30 i teraz jesteśmy na takim etapie. Na tej stronie tutaj będziemy doczepiać znowu o tą pętelkę tutaj. I teraz tak, ja wyciągam sobie trochę to szydełko, bo ono jest dla mnie za duże, żeby się tutaj wczepić. Robimy tak, że włóczka tutaj, ten sznurek idzie na dół, natomiast my wybieramy znowu od góry tą pętelkę, idziemy po kolei, każdą pętelkę po kolei będziemy zaczepiać, nie możemy pomijać, czyli to jest nasza kolejna pętelka od tej tutaj lewej strony. Przekładam tutaj tą pętelkę przez to oczko, tutaj, można sobie teraz troszeczkę zmniejszyć, jak było za duże, w ten sposób. Oczywiście biorę z powrotem moje duże szydełko i mam zaczepioną pętelkę, tą, którą przeciągnęłam i następnie robię sobie oczko jedno do góry. Oczko łańcuszka, będzie to oczko przejściowe, tak jak mówiłam, nie wliczane do wzoru. Wzór dopiero robimy tutaj, od tego momentu, gdzie widzimy sobie całe oczka. Oczko przednie i oczko tylne. Tu jest moje pierwsze oczko. Ja za chwilę Wam pokażę, że tak naprawdę będziemy sobie znaczyć te oczka, to będzie Wam oczywiście wygodniej. Przerabiamy pierwsze oczko w taki sposób, że robimy oczko ścisłe, bez żadnego narzutu, w tylną pętelkę, czyli od razu wbijam się w tylną pętelkę, przeciągam włóczkę, sznurek i od razu przez oczko. Ja pracuję często na włóczce, sznurek to dla mojego mózgu nowość, więc będę niestety się myliła i mówiła włóczka. Słuchajcie, i zaznaczcie sobie właśnie to pierwsze oczko. To jest pierwsze oczko we wzorze, a tu jest oczko łączeniowe, oczko brzegowe, które tak naprawdę ono będzie, jak będziemy coraz bardziej zaczepiać, ono się będzie chować. Może być na początku widać, ale uwierzcie mi, później nie będzie go tylko tak widać. I teraz wzór jest cały czas taki sam, czyli w tylną pętelkę wbijamy się i przerabiamy. Na początku mamy, wiadomo, małą ilość oczek przerobioną, więc może nam się pogubić tutaj wzór, które oczka zacząć. Trzeba sobie to po prostu tak płasko położyć, wyrównać i
sprawdzić, gdzie mamy najbliżej z tej strony oczko i jest to właśnie to oczko, nie mylić tutaj z tymi pętelkami, to jest nasze całe oczko, dlatego ja się już tutaj tak bijam i szybko przerabiam, ale mam nadzieję, że wiecie, że patrzymy po prostu na najbliższe oczko z danej krawędzi. I ważne jeszcze jest przy tym wzorze to, żeby się nie pomylić z łączeniem. Ja zaraz pokażę, o co chodzi. I też po przerobieniu dopiero tego drugiego, może trzeciego rzędu wyjdzie Wam prawdziwa długość piórnika, ponieważ oczka ścisłe lubią się zacieśniać, ściśniać, więc warto przerobić kilka rzędów, żeby sprawdzić, jaka długość, ewentualnie wrócić się, nabrać trochę mniej czy więcej oczek. Robimy też większym szydełkiem, żeby nam się lepiej przerabiało, luźne oczka, żeby się mocno zbyt nie zaciśniały, czyli po prostu luźno pracujemy. I zobaczcie, że ja tu dochodzę do końca i znowu mam tu raz, dwa, trzy oczka, je właśnie ładnie widać, czyli przerabiam sobie te trzy, raz, dwa i trzy i tu dopiero mi gdzieś tam wystaje to oczko brzegowe, które tak naprawdę jest ciężkie do zabrania, więc nie ma się jak pomylić. I teraz zobaczcie, żeby wiedzieć, na którą stronę zaczepić, w tym pierwszym rzędzie jest to ważne, żeby sobie nie odwrócić robótki i nie okazało się, że tutaj macie z jednej strony tu, a z drugiej nagle tu. Nie, musimy po prostu tak robić, że każda strona do strony. Czyli w tym momencie ja mam tak wyprostowany sznurek i wygląda na to, że muszę się zaczepić z tej strony. Broń Boże stań, bo wtedy Wam się właśnie poskręca robótka, no i przy drugim rzędzie nie będziecie wiedzieć, dlaczego się tak stało, że nie możecie jak zaczepić. I mamy przerobione te moje 30 oczek. Sznurek chowam sobie na dół, to jest tutaj ważne, chowamy sobie na dół za każdym razem, wyciągam sobie tą pętelkę i od tej strony tutaj znowu, jeżeli macie luźne oczko tutaj do przebicia, to można włożyć, jeżeli nie, to pomagamy sobie mniejszym szydełkiem. Przeciągam to oczko, które Wam tutaj mówiłam, w ten sposób. Jeżeli mamy ten sznurek już na dole, to robię znowu oczko, dodatkową pętelkę. I to jest, słuchajcie, cała filozofia. Tutaj mamy takie łączenie i teraz widać ewidentnie kolejne oczko. Już teraz będzie szło równo, więc jeżeli przeszliście ten etap, najtrudniejszy mi się wydaje, to teraz wszystko będzie szło ładnie i równo. I robimy dalej, czyli pomijamy tą pętelkę tutaj, pierwsze ładne oczko, widać brzegowe, tutaj tylna pętelka i przerabiamy sobie pierwsze oczko i jeśli Wam jest właśnie wygodniej, a doradzam, jeśli jesteście początkujący, to po prostu takie oczko wielkie sobie zahaczyć, wtedy bez problemu nie pomylicie się i piórnik nie będzie się zwężał i gubił swoich oczek. I dalej przerabiamy tak samo, cały czas tylna pętelka od oczka. Żeby wyszukać tylną pętelkę na oczko, najlepiej popatrzeć sobie z góry, które to ostatnio było robione. Tu są ładne, duże oczka, więc nie powinno być problemu ze zlokalizowaniem tej tylnej pętelki, ale dla pewności sprawdzajcie, czy po prostu wzór idzie ładnie, równo, czy się coś nie poskręcało. I znowu docieramy do końca, do drugiego koniuszka. Jeszcze raz pokażę Wam to łączenie. Jeszcze mam tutaj troszeczkę do przerobienia. Wiem, że niektórzy nie lubią, jak się przerabia, ale chcę Wam po prostu czasami bez urywków pokazać, jak dochodzę do pewnego momentu, żeby się tutaj nie gubić w filmie, bo czasami wiem, że przewijamy i ciężko się połapać, na którym etapie jesteśmy. I zobaczcie, ja już dochodzę do końca i to, że miałam zaznaczone to oczko, ułatwia mi zdecydowanie, które jest po prostu ostatnie. Już wiem, że to jest ostatnie. Ostatnie również przerabiam tylko w tylną pętelkę, nie w całe, tylko w tylną, żeby wzór ładnie się układa. I jest. I znowu robimy to samo. Sznurek na dół. Sznurek akurat z tej strony idzie na dół, ale z tej drugiej jest jakoś tak odwrotnie, więc tutaj z jednej strony musicie pilnować. I znowu, jeśli jest pętelka zbytnio ściśnięta, to trzeba sobie podważyć mniejszym szydełkiem. W ten sposób tutaj. O, można z powrotem się już wbić. Przeciągnąć tą pętelkę tutaj w taki sposób i zrobić oczko
dodatkowe. I jesteśmy już na drugiej stronie, tak? Czyli zobaczcie, że znowu wracamy. I to jest dokładnie taka sama cały czas praca. Tutaj patrzymy sobie, które oczko było ostatnie, żeby się nie pogubiło. Jeśli nie macie problem ze zlokalizowaniem, zawsze można sobie policzyć od tego końca i sprawdzić, które oczko było ostatnie. Ja tutaj muszę sobie troszeczkę rozszerzyć. I jest. I słuchajcie, tak naprawdę moje pierwsze oczko to jest oczywiście to takie całe. Tutaj nie cofamy się tutaj zbytnio, tu są oczka ścisłe, tu są te nasze brzegowe, więc kładę sobie sznurek już tutaj do góry, żeby mi się łatwo przekładało i przerabiam w tylną pętelkę. I znowu, dla pewności, gdzie ten znacznik mój jest, można przełożyć sobie tylko w jedną pętelkę, bądź w dwie. I przerabiamy cały czas tak samo. I znowu dojdę do końca i pokażę Wam jeszcze raz łączenie z tej strony. I jestem już na końcu. Ostatnie oczko do przerobienia jeszcze, czyli w tylną pętelkę. Oczko ścisłe. I tutaj zobaczcie, sznurek do dołu, tam do środka. Tu sobie układamy w ten sposób. Wyjmujemy szydełko. Podważamy sobie kolejne oczko, patrzymy, które jest zajęte, które jest wolne. Ja tutaj mam kolejne wolne oczko. Podważam sobie tutaj tym mniejszym, przekładam pętelkę od tej strony. Tu. Niestety, ale przekładanie mniejszym szydełkiem nie jest dobre. Lepiej większym, jedynie mniejszym sobie rozszerzać tą pętelkę. I standardowo zaczynamy od oczka ścisłego, tak? Czyli oczka zwykłego i robimy sobie dalej. I znowu patrzymy sobie na wzór, gdzie jest oczko. Tutaj od góry mamy tylną pętelkę, tą pierwszą tutaj. Zresztą będziecie też widzieć, bo będą nam takie ładne warkoczyki powstawały. Jeżeli zaczniecie się gdzieś źle wbijać, na przykład zabierzecie sobie tą pętelkę, to Wam się zaburzy, po prostu wzór będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Mam nadzieję, że wiecie, jak będziemy to robić, jak będziemy to mocować. Mam nadzieję, że jest to w miarę jasno wytłumaczone. Najlepiej, tak jak mówię, sobie znaczyć. Reguła zawsze jest taka sama. Jeśli dochodzimy do końca, to przeciągamy przez pętelkę, którą mamy na szydełku, w pętelkę następną danego oczka, robimy oczko do góry, odwracamy i dalej robimy we wzorze kolejne pierwsze oczko we wzoru, oczko ścisłe w tylną pętelkę i pamiętajcie, że przy przekładaniu właśnie, żeby ten sznurek był na dole, bo wtedy po prostu nie będzie go tak widać, będzie ładnie tutaj wyglądał i też lepiej się nam wtedy pracuje, bo wiadomo, my musimy mieć sznurek z tej strony, a gdy jest z tej, to jest to niewygodne. Mam nadzieję, że jest jasne, że będzie się fajnie tutaj pracowało. Myślę, że łączenie jest bardzo ładne i estetyczne. Oczywiście musimy tak przerobić dookoła, czyli tyle, ile mamy tych pętelek, tyle, ile mamy tutaj tych kółeczek. Każde trzeba zaczepić i przerobić. No to ja przerabiam. Jak przerobię, to pokazuję Wam, co dalej. Aha, no właśnie, ja mówiłam o tych centymetrach, zobaczcie, że te moje 30 oczek doszło do 20 prawie 3 centymetrów, czyli tak u mnie to wyszło i dla mnie to będzie odpowiednia długość piórnika, więc myślę, że te 30 oczek zostaje i przerabiam dalej. Jestem oczywiście w trakcie przerabiania, ale nasunęła mi się myśl, że oczywiście nie powiedziałam Wam w miejscu, w którym mieliśmy właśnie tutaj to łączenie. Nie mamy takiej idealnej pętelki, jak się tutaj przyjrzycie. Dlatego ja po prostu wyszukuję do tego oczka, gdzie tutaj było jakikolwiek, no jest tutaj taka mała, można by tutaj ją znaleźć, więc po prostu staram się zaczepić o tutaj, o tą taką kolejną, czyli tu, gdzie właśnie było łączenie, poszukać sobie tak, żeby po prostu tutaj można było się o coś zaczepić. I tak samo właściwie z dwóch stron. Jak sobie popatrzycie tutaj na tą pętelkę, w miejscu, gdzie mamy łączenie, jest taka tutaj malutka pętelka i właśnie ją będę wybierała. Ok, robię dalej. Jestem w trakcie robienia piórnika, oczywiście już prawie jest gotowe, ale zatrzymuję się tutaj, żeby Wam powiedzieć, że tą końcóweczkę, którą tutaj mieliśmy, to oczywiście trzeba pochować i trzeba to zrobić zanim po prostu będziemy mieć już coraz mniej wygodniej do pracowania.
prostu wystarczy sobie tutaj złapać szydełkiem mniejszym i poprzeciągać jak najdalej się da, żeby sobie to oczywiście pozabezpieczać. To jest taka dodatkowa moja informacja, a ponieważ później jak już zaczniemy zamykać coraz bardziej, to będzie coraz gorzej nam się tam tutaj przebić i przeciągnąć sobie tą końcóweczkę. Ok, a ja już prawie kończę i za chwilę do Was wracam. I mój piórnik już skończony. Słuchajcie, kończymy dokładnie w przeciwległym miejscu, tak żeby zahaczyć o ostatnie oczko. Tutaj po prostu, gdzie zostaje nam już ostatnia pętelka, czyli odwrotność. Tu był początek z tej strony, to tu teraz będziemy mieć koniec. Po prostu zaczepiam tutaj tą pętelkę, tak jakbym zaczepiała, ale robię tutaj po prostu już jedno oczko, tak zwane te do góry, ale to będzie takie oczko ścisłe. Po prostu przeciągnę tutaj sznurek, oczywiście go odcinam i mocno tutaj zaciskam. I znowu tą końcówkę trzeba sobie pochować do końca. Ja Wam pewnie mówiłam na początku, jak u mnie to wyszło. Niestety brakło mi dosłownie na 2 rzędy. Musiałam doczepić sobie tutaj jeszcze sznurek. Oczywiście fajnie by było, gdyby był w całości. Da się zrobić ten 100-metrowy w całości i wydaje mi się, że wystarczyłoby zmniejszyć tutaj o 2 oczka. Wtedy byłby może troszeczkę mniejszy ten piórnik, ale u mnie i tak wyszedł na 23, nawet 24 cm, więc spokojnie wydaje mi się 2 oczka mniej i wtedy wyjdzie nam w całości. Ja sobie pochowam tą niteczkę i teraz Wam jeszcze pokażę a propos zamka. Jeśli macie już wybrany zamek, oczywiście mój jest dłuższy niż piórnik, to nie szkodzi, bo wiadomo, to pójdzie do środka. Ja nie jestem jakąś ekspertką od wszywania zamków i nie mam jakiejś nie wiadomo jakiej metody, choć naprawdę widziałam, że robi się tutaj takie paseczki, później się zaczepia. Ja po prostu użyję zwykłej igły i polecam zaczynać sobie tutaj od tego momentu, gdzie on dochodzi. Można też użyć, takie są zamki z metra, gdzie samemu się nawija tutaj tę końcóweczkę, ten suwak, jak najbardziej, bądź też po prostu wcześniej zaplanować i kupić sobie taki zamek odpowiedni na długość tego piórnika. Ja ten zamek mam tutaj na 30 cm i kupiłam go bodajże chyba w Tedim, oni tam mają wszystko, więc jeśli macie taki sklep, to też można odwiedzić. I proponowałabym zacząć sobie po prostu od tego miejsca, gdzie ten suwak ma dochodzić, czyli tutaj, w ten sposób. Przewlekać sobie po prostu, nawlec sobie na igłę włóczkę. Ja radziłabym jednak zszywać jakąś grubszą włóczką, mniej więcej dopasowaną kolorystycznie do sznurka. Mi się udało znaleźć jakąś taką nawet troszeczkę błyszczącą, żeby wiadomo się troszeczkę tak nie odznaczała. I najlepiej oczywiście się zszywa na otwartym tutaj zamku. Ja za chwilkę Wam już pokażę. Czyli tak, przykładam sobie tutaj w miejscu, gdzie mam początek, tu gdzie właśnie będzie suwaczek dochodził, mniej więcej. I staram się właśnie od tamtej strony, tu od środka, maksymalnie tutaj zaczepić sobie igłę i przebić się. Niestety będzie mi to bardzo ciężko Wam pokazać. Mniej więcej chodzi o to, że wbijamy się tutaj i wbijamy się mniej więcej też tutaj o te oczka. W taki sposób. Jest to bardzo takie pracochłonne i takie czegoś, co ja nie lubię robić, więc też nie lubię pokazywać, bo nie wiem, czy mi to wyjdzie tak ładnie. Chodzi tylko o to, żeby po prostu przewlekać tam i z powrotem zaczepiać. Ja będę robiła to w taki sposób. Jeśli macie jakieś inne, to oczywiście skorzystajcie. I tak naprawdę po zaczepieniu też tej pierwszej części ja już sobie otwieram ten zamek w taki sposób. Będzie mi wtedy łatwiej zszywać. I jeszcze ewentualnie sobie po prostu tutaj docisnąć i sprawdzić, jak się tutaj układa. No i co? No i po prostu zszywam, przewijając się raz w jedną, raz w drugą stronę. Nie ma tutaj żadnej innej u mnie filozofii. Wiadomo, że zamek musi być mocno przepracowany, bo to jest ta część, którą najczęściej właśnie dzieci łapią i szarpią. Dlatego ja staram się używać właśnie włóczki. Wydaje mi się, że ona będzie tutaj bardziej mocniejsza niż jakakolwiek nitka. I też jak zobaczycie, jak zaciągacie sobie, to też tak naprawdę nie widać tego łączenia. To nie jest jakoś bardzo widoczne. Można nawet wbijać się pomiędzy tutaj w ten sznurek. Tutaj na przybliżeniu pokażę Wam, o co mniej więcej chodzi. Czyli ja tylko tworzę takie
zwykły ściek, najprostszy. I oczywiście robimy tak z dwóch stron, patrzymy, czy po prostu ładnie się schodzi. Również do końca. Ja mam prawie do końca, nie będę obcinała tam tego zamka, niech zostanie. Zawsze to będzie bezpieczniej, bo on ma tu blokadę. Jak zacznę ciąć, to boję się, że po prostu się gdzieś tam zgubi ten suwak do środka. No i pokażę Wam za chwilkę, jak to już u mnie wygląda ostatecznie. I skończone. Wreszcie wszyłam ten zamek. Oczywiście warto sobie pomagać takimi klamerkami, zaczepiać sobie w miejscach, żeby Wam się po prostu nie przekrzywiło. Ja jestem mega zadowolona. Mam nadzieję, że tutorial Wam się przyda, że zrobicie dla siebie czy dla dzieci takie oto piórniki. Tak jak mówiłam na początku, można robić po prostu w różnych kolorach, dowolne wielkości, więc myślę, że jest to atut, bo można pochować bardzo dużo rzeczy. Ja już Wam serdecznie dziękuję. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się przyda taki tutorial. Do zobaczenia.